Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku The Secrets of Parchment Craft. Dzisiaj porozmawiamy o papierze, który używamy do tworzenia naszych prac. Podstawowy papier wygląda właśnie tak i w Anglii nazywany jest parchment paper, czyli w tłumaczeniu na polski papier pergaminowy. W Polsce również funkcjonuje taka nazwa albo kalka pergaminowa i to już jest bliższe prawdy. Ta nazwa parchment paper, czyli papier pergaminowy, jest trochę myląca, gdyż większość ludzi kojarzy tę nazwę z papierem, który jest używany do pieczenia lub z papierem, na jakim pisał Harry Potter w Hogwarcie. No i mają rację. Pewnie pamiętacie ze szkoły, że w dawnych czasach pisano książki na pergaminie, który wyrabiany był ze skór zwierzęcych. Obecnie papier pergaminowy wyrabiany jest z celulozy, ale to nie jest ten papier, którego my potrzebujemy. Papier pergaminowy, który używamy do pieczenia, wygląda w ten sposób. Może lepiej widać tą strukturę. A my do naszych prac używamy taki papier. Jest dość duża różnica w wyglądzie. My potrzebujemy zupełnie gładki, a ten ma pewną strukturę. I taką strukturę ma też papier pergaminowy, który służy do kaligrafii, czy do drukowania dyplomu lub certyfikatów. Oczywiście jest on grubszy, nieco mniej przejrzysty i uszlachetniony. Czasami ma barwę taką bardziej żółtawą, ale wygląda bardzo podobnie jak to. I taki papier też jest dostępny w wielu sklepach z artykułami papierniczymi. I to też czasami ludzi myli. A ten nasz papier to jest po prostu kalka. Kalka techniczna, kalka kreślarska, a po angielsku jest to tracing paper. I także jest on dostępny w wielu sklepach, tyle że jest on zbyt cienki. Tak w Polsce, jak i w Anglii najczęściej można kupić taką kalkę o gramaturze 90 gram, a my potrzebujemy grubszą, od 140 do 160 gram. Ta moja ma grubość 160 gram. Taka gruba kalka była kiedyś powszechnie znana i powszechnie dostępna, gdyż używana była do rysunku technicznego. Używana była przez kreślarzy, architektów i różnego rodzaju konstruktorów do rysowania projektów. Ja sama, będąc jeszcze w szkole, uczyłam się rysunku technicznego i rysowałam na Bristolu, na papierze milimetrowym i właśnie też na kalce technicznej. A w domu często używałam jej do przerysowania wzoru haftów czy innych obrazków, ale wtedy nie przyszło mi do głowy użyć jej do celów artystycznych, chociaż wiedziałam, że bieleje na zgięciach. Obecnie projektanci robią swoje projekty w programach graficznych na komputerze i zapotrzebowanie na taką kalkę znacznie zmalało. No i zmalała dostępność takiej kalki w sklepach. W Polsce można ją kupić w niektórych sklepach z artykułami dla artystów czy hobbystów, ale nie we wszystkich, więc trzeba pytać i prosić o sprowadzenie. No i oczywiście można kupić w internecie. Zostańmy jednak przy nazwie parchment paper i parchment craft, gdyż te nazwy już bardzo dawno przyjęły się tu w Anglii. No a poza tym parchment craft brzmi trochę lepiej niż tracing paper craft. Taką kalkę 160 gram można kupić w formacie A4. Można ją także dostać w formacie nieco większym niż A3, bo ta ma wymiary 32 na 45 cm. I wreszcie można ją kupić w takich dużych arkuszach 100 na 70 cm. Ta kalka ma taki naturalny, lekko szarawy wygląd, ale możemy też dostać taką kalkę śnieżno-białą. I ta kalka jest trochę grubsza, bo ma 200 gram na metr. Można też dostać taką kalkę,
która z jednej strony jest śnieżno-biała, a z drugiej jest perlista. Ona też ma 200 gram. Mam tutaj jeszcze taką kalkę, która jest, to jest też troszkę inny odcień białego, ale też jest właśnie perłowa z jednej strony, tylko ona jest już cieńsza, ma 120 gram. I tu mam też taką srebrną, która też jest właśnie perłowa z jednej strony i też ma 120 gram. I jeszcze mam taką złotą, to już końcówkę takiej złotej kalki. Też właśnie jest perłowa z jednej strony i też ma 200 gram. Takie kalki do embossingu, czyli do wytłaczenia, nie nadają się, ale można z nich robić różne rzeczy i ja zrobiłam z nich na przykład wachlarze. Tutaj pokażę takie. Na przykład z tej białej zrobiłam taki wachlarz, gdzie praktycznie nie ma embossingu, tylko sam zarys i tutaj jest tylko perforating, no i wycinanie. I z tej złotej również taki wachlarz, gdzie też jest perforating, tylko i wycinanie. Tylko delikatny zarys linii embossingu. Możemy jeszcze kupić różne kolorowe kalki. Tutaj mam takie w formacie A4. W różnych kolorach. I tu mam jeszcze takie większe arkusze w różnych kolorach. I tu mam jeszcze taką, ta też jest perlista i z drugiej strony wygląda troszkę inaczej właśnie, a tutaj z jednej strony jest perlista. I tutaj jest jedyna w sumie kalka, gdzie ja mam tutaj metkę producenta. Producentem tych wszystkich kalek, które do tej pory pokazałam, jest firma Canson. Tutaj piszę Canson, kalka 200 gram na metr. Te wszystkie kalki, które do tej pory pokazałam, to kupiłam w Polsce i one są wszystkie na pewno produkowane przez firmę Canson. Te duże arkusze kupiłam już kilka lat temu i wiem, że teraz jest już trudno dostać takie kalki, no ale na szczęście można jeszcze kupić w formacie A4. To były kalki kupione w Polsce, a teraz pokażę parchment paper kupiony w Anglii. Generalnie w Anglii można kupić parchment paper w sklepach z artykułami dla artystów i hobbystów, czyli Hobbycraft, czy innych tego typu sklepach. Dawniej to był głównie parchment paper firmy Pergamano, a obecnie częściej można kupić firmy Grovi. Można też kupić taki papier na różnych targach craftu czy na jakichś wystawach. No i oczywiście jest kilka sklepów internetowych, które mają także spory asortyment. Mam takie parchment card i to kupiłam na jakichś targach craftu. I to nie jest papier firmy Pergamano. I tutaj jest napisane, że to on ma 200 gram i jest wyprodukowany w Chinach. Ja jednak uważam, że on nie ma 200 gram, wydaje mi się trochę cieńszy. I poza tym można zauważyć, że często jest niejednolicie zabarwiony. To najlepiej tutaj widać na tym niebieskim. O, tutaj widać. Więc jakość tego papieru jest zdecydowanie gorsza. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że wszystkie te papiery, one mają jednakowy wygląd po obu stronach.
I takie papiery generalnie nie nadają się do embossingu, to znaczy do klasycznego embossingu za pomocą narzędzi kulkowych lub shaderów, czyli cieniowaczy. Można tu jednak robić embossing na płytkach, tyle że ten embossing nie będzie biały, a tylko trochę jaśniejszy. Tutaj mam takie prace i tu widać, że to jest właśnie tylko trochę rozbielone. Tu jest embossing, a tu jest wycinanie. Tu mam jeszcze taką kartkę z koronką i muszę stwierdzić, że wytłaczanie na takiej grubej, kolorowej kalce 200 gram to jest bardzo ciężkie. Ta kalka jest twarda i trudno z niej zrobić koronki, dlatego używam jej raczej do takich technik jak perforating. I używam jej głównie jako drugą warstwę mojej pracy. Zobaczcie tutaj. I to różowe to jest właśnie ten grubszy i to są tylko wzorki perforowane z embossingu. Czasem może być to pierwszą warstwą pracy. Embossing jest na białej, tutaj jest niebieska, jest tylko właśnie perforating i wycinanie. I tu mam jeszcze też taką karteczkę, gdzie to jest tylko wycinane, perforowane i wycinane właśnie z tej kartki grubej. Tu mam jeszcze inne kalki kolorowe. To jest taka tęczowa kalka firmy Pergamano na 160 gram i ta kalka już jest troszkę inna. Z jednej strony ta kalka jest ciemniejsza, a z drugiej strony jest zdecydowanie jaśniejsza. I taka kalka nadaje się już do klasycznego embossingu. Embossing robi się na ciemniejszej stronie i wtedy na jaśniejszej widać biały rysunek. Tu mam jeszcze inne takie kalki, gdzie zdecydowanie widać tą różnicę. Jedna strona jest ciemna, a druga dużo jaśniejsza. Właśnie ta jaśniejsza strona jest stroną frontową, bo tutaj widać embossing. I można to zobaczyć na tej kartce. Czasem jednak można użyć takiej kalki odwrotnie, gdzie frontem będzie ta strona ciemniejsza. Tutaj tak na tym motylu. Te kalki również mają 160 gram, ale nie wiem, kto je produkuje. Te kalki, jak widać, mają zdecydowane kolory i do tych najciemniejszych, jak czarna i fioletowa, potrzebny jest lightbox, ponieważ bardzo trudno zobaczyć wzór pod spodem. Jeżeli widać wzór pod spodem, tak jak tutaj, to lightbox nie jest potrzebny, wystarczy dobre oświetlenie. I jeszcze mam trochę takich różnobarwnych kalek. One są trochę cieńsze, chyba mają 140, może 150 gram. I też je już kupiłam dość dawno na targach Craftu na stoisku Pergamano. Były bardzo tanie. I tutaj mam taką na przykład, tutaj taka jest embossing na płytkach, tu jest też taka karteczka właśnie z tych embossing na tej jaśniejszej stronie, ale używam też na przykład jako podkład pod
spodnią warstwę pod kartkę, tak tu. I tutaj właśnie pod koronkę. Też jest spodnia warstwa pod koronką, tylko to daje wtedy ciemniejszą stronę na wierzch. I jeszcze mam takie kalki, takie kwadratowe arkusze. I one mają też dwie różne strony. Tylko że one są zdecydowanie cieńsze, one mają chyba 120 gram. Można na nich robić embossing, ale są zdecydowanie za cienkie na samodzielną pracę. Ja używam je na przykład do zrobienia spodniej warstwy, tak jak tutaj. To jest właśnie embossing na fiolecie. No i na koniec pozostała kalka drukowana. Można kupić takie kalki drukowane w różne wzorki. Też to się do embossingu nadaje. I można też kupić takie drukowane obrazki i różne motywy na różne okazje. Tą kalkę też kupowałam w Polsce już dość dawno temu w takim sklepie internetowym Imitam, który kiedyś takie rzeczy sprzedawał. Obecnie można kupić takie kalki w sklepie, który prowadzi grupa Pergamin Art. I tam też można właśnie takie drukowane kalki kupić. Te kalki tu jak widać są różnej grubości. Te są cieńsze, te są grubsze. W Anglii takie kalki też można kupić w sklepach internetowych, ale wybór nie jest zbyt duży. Takie motywy można sobie samemu wydrukować, jeżeli ktoś ma odpowiednią drukarkę i niektórzy właśnie tak robią. Jednak nie każda drukarka chwyta taką kalkę. Taką cienką 90, no to na pewno chwyci, ale już z grubszymi kalkami może być problem. Myślę, że temat kalki już wyczerpałam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo jakieś uwagi, to proszę o komentarze pod filmem. No i oczywiście pamiętajcie, że na początek wystarczy nam zwykła, najzwyklejsza kalka od 140 do 160 gram. Na inne macie jeszcze sporo czasu, ale jeżeli gdzieś przypadkowo natraficie na jakąś fajną, kolorową kalkę, to można troszkę kupić na przyszłe prace. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. No i oczywiście zapraszam na następny odcinek, który będzie poświęcony narzędziom używanym w naszej pracy. Oraz pokażę, co jest potrzebne na start, żeby rozpocząć samodzielną twórczość. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.